7 dni temu rozpoczęliśmy wyjątkową rozgrywkę. Robinsonowie Nieukończony list, łącząc grę strategiczną z zagadką kryminalną. Od samego początku gra była na bardzo wysokim poziomie, a podział na sojusz rolników i pozostałych Tak naprawdę w tym momencie jakby jasno pokazuje to, kto się z kim trzyma. zbierał na pierwszych radach swoje żniwo. No szpon. Szpon? W 9-osobowym stojuszu, choć pozornie było sielankowo, tak naprawdę istniały spore podziały. Spoko, ja wylecę. Ale co zrobić? To nie może być tak, że 2 rady z rzędu i nie będzie żadnego zamieszania spowodowanego moją osobą. Ich ofiarą jako pierwsza padła Elblaj, co wywołało prawdziwą burzę. Już po prostu szlak mnie zaraz trafi. Jak może tak ludziom kłamać prosto w oczy? W rezultacie cały sojusz obrócił się przeciwko swojemu dowódcy Zostawię przy nim, że miał lepszą pozycję, ale nie ma. i Damian musiał pożegnać się z grą. Brawo, Damian! Gdy tylko ktoś poczuł, że ma władzę, Jestem na dobrej pozycji w tym momencie. Sadafia siedzi w tym łóżku i tylko do niej przychodzi audiencja. Myślę, że ma szansę finalową. Ja? Nie. inni natychmiast to zauważali. A jego pochodnia gasła. W tym momencie w grze pozostało 6 osób. Wistach, Nie będziecie mi mówić, co ja robić, ja wszystkie wasze plany rozwalam w tym momencie. Basia, Przedmiot specjalny nie ma żadnych mocy. No ewentualnie też może być nakryciem głowy, wow. Fabella, To jest trochę tak, że my mamy sojusz B3, a cała reszta jest taki totalny rozsypce. Sekir, Myślę, że ten konflikt będzie trwał dalej i postaram się to wykorzystać. Ola Aborcja, potrójna aborcja, aborcja do końca. oraz Agnieszka. Teraz jesteś dla mnie zagrożony, bo mnie wkurzyłeś. Niech wygra najlepszy, no. No Jezu, głupie gadanie. Dzisiaj czekają na nich 2 wyjątkowe wyzwania. Rozwiązanie opowieści kryminalnej oraz finał, po którym jeden z uczestników zostanie ogłoszony zwycięzcą Robinsonów Nieukończony list. Zapraszam! Witam Was na dzisiejszym wyzwaniu o immunitet. Ale na początek, Wistach, musisz mi go zwrócić. Muszę go sam zdjąć. Immunitet jest znów do zdobycia. Dzisiejsze wyzwanie jest całkiem proste. Usiądziecie na ziemi i będziecie musieli trzymać w ręce metalową konstrukcję. W momencie, kiedy opuścicie ręce, obniżycie gwóźdź, który przebije balon. Będziecie mokrzy i odpadacie z wyzwania. A, no dobrze. Kto wytrzyma najdłużej, wygrywa immunitet. Jest bezpieczny na dzisiejszej radzie, nie odpadnie z gry, ma pewne miejsce w finałowej piątce. Wylosujemy teraz stanowiska i zaczynamy. Wszyscy podnoszą ręce do góry. 3, 4. Kładziemy balony. Wyzwanie polegało na tym, aby trzymać w rękach metalowy pręt, żeby nie oblać się wodą z balonika. No, I wyzwanie się zaczyna! proszę ludzie. Nie dość, że jeszcze świeciło mocno słońce, było gdzieś koło 15, 16 max. Basia zrezygnowała z udziału w wyzwaniu. Basia jest tak leniwa już teraz i tak nudna, że nie bierze udziału nawet w żadnym wyzwaniu, że nie wiem jak to skomentować, ale no ludzie są smutni po prostu, że Basia doszła tak daleko i nawet się nie angażuje.
Bardziej mnie bolą nogi niż ręce. Au. Moja noga. Sekir nagle odpada z wyzwania. Au. Po 4 minutach. Już nie mogę wytrzymać z bólu uda. Miały mnie boleć plecy, a bolą mnie mięśnie w ręku. No właśnie, mnie też bolą mięśnie w rękach. Fabella Aż mi ją odpada z wyzwania. Przypadek. Najbardziej się stresuję, że się spocę i będzie widać. Wista odpada z wyzwania. To co, Aga na 3-4? Minęło 5 minut, a już zostały 2 osoby. Minęło 15 minut. Ale myślę, że to się bardzo szybko zmieni, że loty w kosmos staną się bardziej popularne. Też właśnie toczy się teraz wojna, wydaje mi się, o Hel 3. To jest izotop helu, który nie występuje na Ziemi, znaczy są go bardzo, bardzo małej ilości. Wszystkie zapasy, nie pamiętam, ale to się liczyło w kilogramach zapasy na Ziemi, to co jesteśmy w stanie wytworzyć. A właśnie się teoretyzuje, że z helem 3 można przeprowadzić zimną fuzję w kontrolowanych warunkach. Więc taki kilogram helu wystarczyłby chyba na oświetlenie San Francisco przez długi czas, już nie pamiętam. Właśnie miałam ten projekt w Szwecji. To się tym zajmowaliśmy, takimi problemami, co tam można z Księżyca wydobyć i ten hel był najsensowniejszy. Tym bardziej, że teraz toczy się wyścig z Chinami. Minęło już 40 minut. Wydaje mi się, że początek był dużo gorszy. Początek jest najgorszy, tak. Tak, no a potem się już przyzwyczajasz do bólu i cierpienia. Jak w życiu. Agnieszka, jak tam? The place to be. Nie, to nie jest to fajne miejsce. Boli cię już co? Najbardziej mnie boli prawy biceps, ponieważ go nie mam. Jakieś pompeczki czy coś? Chodzisz na siłownię? Tak. Tak, chodzę na siłownię. Pytaj jak często? W tym roku byłam już 3 razy. Ale Agnieszko, nie można wygrać całej edycji, lecąc na immunitetach, no. Prawda w sumie. No co to za gra? Weź to trochę pokaż, socjalu teraz dzisiaj. Ola chyba wróciła do swojej początkowej pozycji. Ja też. Agnieszka też. Słyszeliście o tym buddyjskim mnichu z Indii, co trzymał rękę w górze tak długo, że mu uschło? Hej, patrzcie, nie trzymam, ha, ha, ha. Byłabym w stanie jakoś przehandlować ten immunitet, w sensie, że mogłam odpuścić, jakbyś mi coś fajnego zaoferowała. Ale co byś chciał? No właśnie nie wiem. Się zastanów. O Jezu, jakoś mi się nie chce. Ola, No mi też się nie chce. no to weź tak słówkę, po prostu Ale zależy. chciałabym wygrać. Ale jesteś totalnie bezpieczna na tej radzie. Zresztą To na nie jest innych totalnie też mam bezpieczne, chyba że immunitet. A jutro nie wygram immunitet. Skąd wiesz? Bo jutro jest wyzwanie na kartki, zadania. Jakie kartki? No tak mi się wydaje, że no tak jest napisane na tych przedmiotach. Jakie kartki? No z dziennika. Tak? No tak mi się wydaje, nie? Że pewnie będą grać jakąś rolę. Możemy zrobić tak, że bez opierania się. Czujesz się tak mocno, czy chcesz przestać? Chcę przestać? I teraz już tylko na wytrzymałość gramy. Ja zaczynam Cię lubić, wiesz, spędziłyśmy tyle czasu razem. No jasne, Ja też zaczynam lubić, słuchaj. Myślę, że wiesz, to jest też taka więź psychiczna, jak się z kimś jest w takich trudnych chwilach. No myślę, że jak to prawie jakbyśmy razem wojnę przeżyli. Śmieszne, że siedzenie 2 godziny z rękami w górze mija szybciej niż 2 godziny pisania pracy inżynierskiej. No, to jest ciekawe. Aha. Zaraz ja będę mieć zjazd emocjonalny. O Jezu, no. Fatalnie.
martwica będzie zaraz. Jak temu Michałowi. Jak temu Michowi, nie dziwię się, że mu odpadł, już teraz wiem o co chodzi. Ja zaraz będę. Ja też. Mi się trzęsą ręce. Tak w sensie mięśnie mi nie wyrabiają. Ola, oddam ci duszę. Ja chcę tego grzyba. No i bardzo chciałabym wygrać, zobaczyć jak to jest być na radzie i nie być zagrożonym. Aga, ale dzisiaj się nie wyrzucam. Nie, na pewno, Ola, 100%. Cokolwiek się Trzymam cię za kciuki, nie podam ci ręki. Spoko, ja też ci nie mogę podać. Spoko, ale ci wierzę. Powiedz mi, co ty w ogóle studiujesz? Ekonomię. A gdzie? Na uniwerku czy na Polibudzie? Na ujocie. To fajnie. I z czego się uczymy ekonomii? Bo ja to zupełnie nie mam pojęcia, że coś bardziej takie finansowe rzeczy, zarządzanie finansami, jakieś firmy. No, zależy na jakiej jesteś specjalizacji. Ja jestem na rachunkowość i zarządzanie finansami, teraz na magisterce. O, Warto się tak męczyć? nie warto, dlatego że po co? Ty się nie męczysz? No właśnie nie. Nie? Jakoś tak teraz. Serio? Było bardzo ciężko. Okazało się, że mam bardzo niestabilną osobowość i przeszłam wiele przemian w ciągu tego krótkiego czasu. Miałam chwilę zwątpienia w tym wyzwaniu, miałam chwilę złości na cały świat. Miałam chwilę myślenia, że jestem mistrzem świata i mogę tak siedzieć 2 dni. Czuję, że poznałam lepiej nie tylko Agnieszkę, ale też siebie. Dokonałam podróży w głąb i rzeczy, które tam znalazłam, niekoniecznie mi się podobają. O Boże, powiem ci, że już myślałam, że zwalę to, ale przetrwałam kryzys. Słabo. Ojej, to niedobrze. Trzymałyśmy z Olą bardzo długo, wszyscy inni dosyć szybko odpadli, a my bardzo długo trzymałyśmy, 3,5 godziny siedziałyśmy z tymi głupimi drążkami. Ręce mi zdrętwiały, mam wrażenie, że będzie trzeba je amputować. Serio, mam takie wrażenie, to jest przykre. Już nawet nie mogę nimi ruszać specjalnie, nie czuję ich. O dobra, ruszam, ale powiem wam, że jakbym czyimiś innymi ruszała. Ale ciężko powiedzieć, gdzie są palce. Nie, dobra, to już jest niebezpieczne dla zdrowia dla mnie. O Jezus Maria, hała, jak mnie boli. Ola! O Boże, mam silne ręce. Wow. Nie chcę. Agnieszka Kocz? Agnieszka, niesamowite brawo, naprawdę. Głupia zabawa. Bierzecie herbatę? Herbatę? Można się rozpłakać, bo tak bardzo mi w ręce. Ale trochę głupia. No muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że to tyle potrwa. Agnieszka, Ola, jest to naprawdę pod ogromnym wrażeniem waszego występu. Jakbym mógł, to dałbym wam 2 immunitety, ale nie mogę. Dam tylko 1 i to Oli. Zapraszam. Klaszczę mentalnie, bo nie mogę. Nie masz rąk. Nie ma rączek. Gratulacje, jesteś dzisiaj bezpieczna na razie, nie odpadniesz z gry, dotrzesz do ostatniego dnia, do finałowej 5. Pozostali, niestety, ktoś z was zostanie dzisiaj wyeliminowany. Widzimy się za niedługo na radzie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Wracajcie do domku i strategizujcie, póki macie czas. To co, macie jakąś propozycję? A ty co myślisz? No nie wiem, myślałem trochę o Fabeli. No to właściwie... Ja przyznam, że cokolwiek, Basia, że Fabella chciała na ciebie głosować. To jest mój motyw. Okay. Większość. Ale właśnie jak będziemy się należeć w czwórkę, to będzie trochę takie oczywiste. Jeszcze nie wiem, jaki jest plan, nie wiem co chce robić plemię i nie jestem pewna, co ja bym chciała dociągnąć na dzisiejszej radzie. No Agnieszka zasłużyła sobie dzisiaj na to, żeby... Zresztą to było takie niesamowite, wow, to jest takie ciężkie, się wydaje. Niby nic się wydaje, nie? No, to jest trudne, ja wiem, bo odpadłem po 4 minutach, więc wiem, że to jest trudne. Nie,
nie chcę tak grać, to bez sensu. W sensie ja bym przeżyła, gdyby to po prostu było tak, że nie wiem, przychodziłam na te wyzwania, odpadałaby, nie wiem, trzecia i generalnie, nie wiem, no nie miała jakiejś specjalnej strategii i podtakiwała i zgadzała się na wszystko, ale ona po prostu tak bardzo wywalona na wszystko i tak bardzo ostentacyjnie to pokazuje, że nie mogę tego znieść. No to jest słabe, zgadzam się. No też jakby boję się, że później... Jakbym była sędzią, to bym się wkurzyła na razie, że są takimi debilami i nie wyrzucili. Tak, ale nie chcę też potem dojść do finału i przegrać w nim do 0. Myślę, że Agnieszka bardzo się nie docenia, bo ona cały czas powtarza, że no nie chciałaby dojść do finału z Wistach ani Sekirem, bo na pewno dostałaby 0 głosów. Jakby też mnie wkurza postawa Basi, no ale jednak jakby chciałabym mieć w ogóle szansę na to, żeby wygrać, a myślę, że no niespecjalnie mam, nie wiem, no jak, nie wiem, czy ty o tym myślisz w ogóle. Ja uważam, że w finale powinni być ludzie, którzy zasługują na finał i w sumie uważam, że moja gra nie była zła, uważam też, że gra Agnieszki nie była zła, jakby nie powinniśmy mieć sobie jakoś szczególnie dużo do zarzucenia. My co będziemy tak ciągnąć, no? No tak ciągnąć, no, to wolisz do 0 przegrać, no. Tak, wolę. No, a ja nie wolę, słuchaj, no. Nawet, ja sobie wczoraj nawet ani jednego słowa nie zamieniłam. No właśnie o to chodzi, właśnie to jest ten problem. Wcale nie musisz się z nią męczyć, nie musisz z nią w ogóle rozmawiać nawet, słuchaj. Ona po prostu sobie Ona po prostu jest, łazi no. ten zbity pies i po prostu płacze, że tak strasznie źle jej grać. Już nie mówiąc o tym, że boi się, że ona po prostu przyjdzie tam to wyzwanie, wyłoży te wszystkie swoje 7 przedmiotów, czyli tam ona ma chyba 5 i nagle wygra to wyzwanie, będzie miała immunitet i już jej nie wyboli. Basia, nie wygraj immunitet, bo ona nawet nie bierze udziału w tych wyzwaniach. Jezu, strasznie mi przeszkadza, że ona ma dojść dalej niż ktokolwiek, kto chce grać. Basia to jest koszmar. Nie wiem, co ona robi, tylko cały czas chodzi i narzeka. Wszystko jej przeszkadza i w ogóle mówi, że dojechali do odpada, mogłam sobie iść na spacer. To krzyżyk na drogę. Mam dość. Ja chciałabym wywalić Basię. Ja bym strasznie chciała wywalić Basię dalej, ale... Generalnie fajnie, że się wybór zawęża, bo ja i Agnieszka jesteśmy dzisiaj bezpieczne. Taka niepisana umowa. Nastawiły się na siebie Basia i Fabella. Tak. Wiesz co, trochę mnie śmieszy tłumaczenie Basi, że ona zasłużyła, jak to ona bardzo zasługuje na to, żeby tu być. I ile to ona zrobiła. Jak jest świetnym graczem. Basia nie chce być wrzucona przez Fabellę. Tak, no trochę chyba jej na honorze tak uwaczałoby. Ale z drugiej strony Fabella jest urażona, że Basia jest jeszcze w grze. Więc ona po prostu jest taki... Ale no zobacz. No, Nie mów nic obraźliwego. Wiem, że ci się to nasuwa. Nie mów nic obraźliwego. To Basia. Ja myślę, że dzisiaj będzie prosta rada. Basia czy ten? No bo Agnieszka mówi, że coś o Sekirze myślałeś, co? No też może polecieć, nie? No bo im dalej, tym Sekir jest groźniejszy. Którzy też są wkurzeni, że właśnie nie brałeś udziału w wyzwaniu, że czasami rzucasz tekstami w stylu, że ja bym poszła sobie na spacer, muszę grać, kurde. No jest, no cóż. Innym zależy i się starają i tak dalej i nie wiem, rozmawiają, biorą udział w tych wyzwaniach, a my się nie robi nic. Ja nie mogę tego przeżyć, że oni robią nic i miałabym coś dalej niż ktoś inny. To jest cierpię, jak na to patrzę. Uważam, że te wszystkie przedmioty, które Basia dostała teraz od Levi, są mniej niebezpieczne w rękach Basi niż w rękach Fabeli. Basia dzisiaj zrezygnowała z wyzwania. Tak, ona takie... Woda na mnie spadnie, to może nie. I Basia uważa, że ona zasługuje bardziej być dalej niż Fabella? No to jest totalnie absurdalne. Jak ona to teraz mówiła, że ona tak bardzo zasługuje, to ja takie... Wait. Starała się. Bo coś mnie ominęło. Przynajmniej. Nie wiem, czy lepiej byłoby zagłosować na kogoś typu Fabella albo Sekir czy Listach, która jest, myślę, że absolutnie asem, jeśli chodzi o takie rzeczy typu... Takie zadania typowo intelektualne, a może akurat takie będą na ostatnim wyzwaniu, bo teraz były takie bardziej raczej wytrzymałościowe albo... To ty byś bardziej wolała na FAP niż na Sekira, albo na FAP, albo na Wistach, tak? Na przykład. A z Sekirem wydaje mi się, że nie mamy szans w finale. Czy ja wiem, że Sekir ma taką genialną strategię? No według mnie bardzo dobrze sobie radzi. No wiadomo, że wszyscy sobie tutaj dobrze radzą, minus wiadomo kto. W sensie... No wiadomo, no wszyscy jesteśmy we wsześnie, no ale... Bo Agnieszka właśnie uważa, że jakby Wistach i Sekir, cała reszta, a ja jakoś trochę tego nie czuję. W sensie mam takie poczucie, że raczej jakby każdy miał mocne i słabe strony w tej grze. Można by ewentualnie uderzyć w tę Agnieszkę i no ja nawet mógłbym to zrobić. Ogólnie to nie miałbym nic przeciwko głosowaniu na Agnieszkę dzisiaj, gdyby byli chętni.
W sensie, gdybyśmy już byli z wyolami, No. gdybyśmy byli z wyolami, Ale Matka Boska Wistachowska podziałała swoją obronną dłonią i powiedziała, że to byłoby zbyt zwyolowe. Nie jesteśmy z Dobra, wyolami. Ja już byłam Okej, jeśli chodzi o mnie, to jestem zły, ale mógłbym głosować na Agnieszkę, ale no po prostu mamy w plemieniu nie zły roli i przez to nie... Oni tego nie rozumieją, więc po prostu nie wiedzą, jak to jest być zły rolem, więc... Sumienia nie ma po prostu, żeby głosować na Agnieszkę po tym, jak siedziała tam 3,5 godziny i walczyła w wyzwaniu, więc no trochę się ukajałem i no... Doszło do mnie jednak, że to nie jest najmądrzejszy wybór i że zostaniemy za to surowo pokarani przez los. Wiadomo, no, postawa Basi jest wkurzająca. Tak, jest bardzo wkurzająca. Ale ja mam bardzo dobre argumenty za tym. Wydaje mi się, że totalnie chcemy wszystkim do naszej czwórce pasuje, żeby wywalić Sekierę i Basię. Tak. I to będzie skład finału. Tak. Pasuje nam wszystkim. No tak. Dokładnie. Wydaje mi się, że lepiej zacząć od Sekiera, bo Basia jest tak fatalna w wyzwaniach, że ona nawet z 5 Tak, ona nawet nie podejdzie do tego wyzwania. Dlatego, że będziemy mieć 5 przedmiotów. A Basia, wydaje mi się, że teraz totalnie najbardziej ufa Sekierowi. No tak, ona nie chciała w ogóle na niego Więc ona, jeżeli ją wywalimy, to ona przekaże przedmioty Sekierowi, nie? No. Wydaje mi się, że Sekier czuje się trochę zbyt pewny siebie. Mam nadzieję, że po tej radzie już taki nie będzie. Chcecie usłyszeć mój idealny przebieg dzisiejszej rady? Zastanówcie się nad tym pomysłem. Więc Wistach i Sekir głosują na Agnieszkę. Agnieszka odpada, idę do finału z kimkolwiek i wykrywam, bo wszyscy są znienawidzeni. Nie podoba mi się taki układ. No, tak myślałam, że go odrzucicie, dlatego teraz możemy porozmawiać na poważnie. Ola, to nie było zabawne, w ogóle nie było zabawne. Ale serio myślisz, że masz szansę dzisiaj polecieć? No, jakbym poleciała, to byłabym uber smutna. Mi się wydaje, że masz takiego samego grzyba jak ja. Nawet już Sekier uważa, że tak dobrze sobie powiedziałaś to. Ale nie pozwólmy Sekirowi głosować na Agnieszkę. No ale... Ale on już nie chce na mnie głosować. Ale czemu ty chcesz, żebym na mnie głosował? Ja nie chcę tego. Ale miałabyś jeden głos. Ale już a Sekir byłby spalony do końca Już życia. mam I go więcej wytykali w tramwaju. Myślę, że wyeliminowanie Sekira może być dobrym posunięciem. Ale nie jestem pewna, czy w tym momencie najlepszym. Ja generalnie, jeśli Basia się mnie zapyta, co zamiar zrobić, to po prostu powiem, że nie głosuję, bo ja już mam dość. Właśnie ja mam wrażenie, że ona się jeszcze troszkę ucieszy. Ja was bardzo proszę, zrób mi Jak jeszcze przyjemność. dzisiaj, ja sobie myślę, że siedziałam te kurde 3,5 godziny, a ona nawet sobie nie podeszła do tego. Absolutnie do żadnego zadania nawet dzisiaj nie podeszła. To jest taki stosunek, który trochę mi... Tak, Serio. w sensie każdy z nas jest graczem, tak? I próbuje zrobić coś jak najlepiej, a ona to nic nie próbuje robić. To co, głosujemy na nią i po prostu jest okej? No. Jak mi totalnie nie pasuje to. Tak, chciałam. Basia dzisiaj stwierdziła, że wszyscy, którzy tutaj są, zasługują na finał poza Fabellą. Ja nie chcę tego komentować. Bardzo chętnie na nią zagłosuję, mam nadzieję, że naprawdę dzisiaj odpadnie. Zapraszam sędziów. Sędziowie. Damian ze swoją świtą. To już na finał, nie? Wow. Niewiele musi się zmienić. Wow. Sędziowie to Szpon, Poju, Bogdan, Elblaj, Damian oraz Sanafia oraz Liwaj, wyeliminowana na ostatniej Radzie Plemiennej. Fabella. Powiedz mi, jak się czujesz będąc w finałowej szóstce? Przepraszam. Tak? Ja chciałabym użyć przymiotu specjalnego. Zapraszam. Spróbowałam też ozdobić swoje usta szminką Matyldy. Czy jeśli zobaczysz mnie w niej ukochany, może będziesz mógł mnie pokochać? Może z pozbycia tego przedmiotu specjalnego na Radzie Plemienia, gdy w grze zostanie 6 osób.
Wskazuję wtedy jedną osobę. Ta osoba ma obowiązek pokazać Ci wszystkie kartki z dzienników, które zdobyła. Zamiast odpowiadać na pytania prowadzącego, możesz czytać dzienniki. Gdy głosowanie się rozpoczyna, oddajesz dzienniki właścicielowi. Czyje dzienniki wybierasz do przeczytania? Dzienniki Sekira. Sekir, przekaż swoje kartki z dziennika Basi. Basia ma czas dla siebie, może zapoznać się z dziennikami, natomiast my sobie porozmawiamy. Widzę, że ludzie sobie szepczą coś na łóżko tutaj, dookoła. Agnieszka, powiedz mi, jak się czujesz po tak ciężkim występie w wyzwaniu? Czuję się beznadziejnie, ponieważ nie dość, że tak strasznie długo stałam tam z tymi rękami do góry, to jeszcze nawet nie skończyło się to immunitetem, więc mam wrażenie, jakbym zrobiła to zupełnie na darmo. I jak już wreszcie mogłam opuścić te ręce w dół, to tak strasznie mnie bolały i że po prostu chciałam się rozpłakać, ale to tak bardzo nie wypadało przed kamerą, więc tego nie zrobiłam. Ola, czy czujesz już ręce? Czuję, że Agnieszka trochę przesadza i myślę, że obie mamy dzisiaj tak samo silny immunitet. Zgadzasz się z tym, Wistach? Czy występ Agnieszki spowodował, że możecie nie chcieć na nią głosować? No Agnieszce dzisiaj dobrze poszło, to jest bardzo dobry argument. Czy nie pokazała tym samym, że jest bardzo mocnym zagrożeniem? No w sumie ciężko, Jest to dzięki. ciężko zaprzeczyć, że Agnieszka wygrała już kilka wyzwań, ale teraz bez rąk myślę, że może sobie poradzić trochę gorzej. Zostały 2 głosowania tak naprawdę. To dzisiejsze i jutrzejsze, które nastąpi. Fabella, powiedz mi, jak tam twoja mowa finałowa na tę edycję? Ogólnie zawsze z bardzo dużym wyprzedzeniem przygotowywałam moje finałowe. Zdarzało się nawet, że z rok przed jakąś edycją. Także teraz stwierdziłam, że to trochę bez sensu i że może właśnie to jest błąd, który popełniam, więc do roku, żeby mnie zapraszać, jeszcze nie mam małej finałowej. Mała finałowa powstanie, jeśli będę w finale. Wistak, widzę, że tutaj wszyscy rozmawiacie bardzo intensywnie na Radzie Plemienia. Co się dzieje? No już coś się stało, zastanawiamy się, czy stać się może coś więcej, nie? Basia użyła przedmiotu specjalnego, to już jakoś tak wywołuje trochę emocji, prawda? Co o tym sądzisz, Ola? No, ja czuję emocje, rzeczywiście. Przez całą edycję fabuła, a właściwie ta zagadka kryminalna, o której mówiliśmy, nie przydawała się jakoś bardzo, ale wielokrotnie podkreślaliśmy, że będzie mieć ogromne znaczenie pod koniec gry. Jak myślicie, czy to właśnie dzisiaj może przyjść ten moment, Sekir? To jest moment, w którym coś się ruszyło, tak, z tymi dziennikami na Radzie Plemienia, więc jeśli nie dzisiaj, to myślę, że może na przyszłej Radzie, ale no na pewno trzeba jednak zwrócić na to większą uwagę. Czas przejść do głosowania. Olu, masz indywidualny immunitet. Czy chcesz go komuś przekazać, ale wątpię po tych 3 godzinach. A może? Tak? Lol. W takim razie czas głosować. Ola, zaczynasz. Mam jakieś takie dziwne wewnętrzne przeczucie, że coś się dzieje po mojej myśli. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że się mylę. Mam wasze głosy. Zanim jednak je przeczytam, jeśli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. Pierwszy głos. Fabella. Mamy 1 głos na Fabellę. Sekir. Mamy 1 głos na Fabellę, 1 głos na Sekira. Basia. Po 1 głosie ma Sekir, Fabella oraz Basia. Sekir. Mamy 2 głosy na Sekira, 1 głos na Fabellę, 1 głos na Basię.
8. osobą wyeliminowaną z Robinsonów nieukończony list jest Sekir. Sekir, podejdź do mnie z pochodnią. Kobiety. Sekir? Taka jest wola plemienia. Good job. Musisz odejść. Jesteście w finałowej piątce. Jutro czeka was bardzo ciężki dzień. Ktoś zostanie jeszcze przez was wyeliminowany. Potem druga osoba zostanie wyeliminowana przez sędziów. Następnie odbędzie się 3-osobowy ścisły finał, który wygra jedna osoba, zostając zwycięzcą Robinsonów nieukończony list. Gratulacje jeszcze raz, weźcie pochodnie, wracajcie do domku. Miłego wieczoru. Czuję się zaskoczony. W sensie nie wiedziałem, że będą głosy na mnie i to był ładny blindside. Dziewczyny się ładnie z tym ukryły, także brawo dla nich. Dobrze się czuję jako sędzia bardzo, ponieważ już myślałem o tym, nawet ostatnio jak nie mogłem zasnąć, to myślałem, jakie pytania będę zadawał na radzie finałowej, jak będę sędzią. Jestem zadowolony ze swojej gry i z tego, że udało mi się dojść daleko i jednak coś tam znaczyłem w tej edycji, więc jest ok. Wszyscy chwalili ten wyjazd i no mogę powiedzieć, że nie żałuję, że tu przyjechałem, bo było bardzo fajnie w grze i poza nią, także jestem w pełni zadowolony, było super. No nie wiem teraz komu kibicuję, ale kibicuję myślę, że Wistach i Agnieszce najbardziej i chciałbym, żeby były w finale i na pewno będę myślał nad głosem finałowym na jedną z nich. Przepraszam, że w ten sposób się dowiadujesz. Ale sprawy skomplikowały się do tego stopnia, że nie wiem i nie mam ochoty zaczynać na ten temat rozmowy. Znalazłem ostatnio Witam was na ostatnim wyzwaniu o immunitet. Na początku, Ola, musisz mi go zwrócić. Bardzo chętnie. Trochę mi ciąży na moich zmęczonych plecach. To trzeba go było oddać. Immunitet jest znów do zdobycia i teraz jest wyjątkowy, ponieważ dzisiejszy immunitet ma specjalną moc. Możecie go użyć albo na Radzie Plemienia w finałowej piątce, albo na finałowej Radzie Plemienia. Wtedy sędziowie nie mogą wyeliminować was z gry przed ścisłym finałem. W wyzwaniu sprawdzimy, jak dogłębnie poznaliście opowieść kryminalną. Zobaczymy, co wiecie na temat tego, co kilka lat temu wydarzyło się w domku. Przygotowałem 100 pytań. Wylosujemy kolejność, a następnie każda z was będzie wybierała numer pytania i odpowiadała na nie. Jeśli odpowie niepoprawnie, oddaje mi jeden przedmiot specjalny. Każdy przedmiot specjalny, który zgromadziłyście w ciągu gry, to jedno życie. Jeśli stracicie już wszystkie przedmioty specjalne, zostaje wam jedno życie. Każda błędna odpowiedź w tym momencie eliminuje was z wyzwania. Wszystko jasne? Rozlosujemy miejsca i zaczynamy. Na początku każdy z was odsłoni, ile ma przedmiotów specjalnych. Zacznijmy po kolei, od Wistach. Wistach? Mam pędzel, dzięki Bogdan. To jeden. Wistach ma jeden przedmiot specjalny. Basia? No to człowieku. Patelnia, pierwszy przedmiot. Wiaderko, drugi przedmiot. Oraz jeszcze. 2 połówki telefonu. 3 przedmioty, to wszystko? Chyba tyle. Dobrze, będziesz mieć więc 3 możliwości popełnienia błędu. Agnieszka, ile masz przedmiotów? 1, dzięki taki. Fabella? Fabella ma 1 przedmiot specjalny, czyli portmonetkę. Ola? 4. Jakie? Pokaż.
Rękawiczki, opakowanie po serze, paczkę ryżu i talerz. Ola ma więc 4 przedmioty specjalne. Rozlosujemy kolejność i będziemy zaczynać. Ola, wybierz numer. 50. 50. Pytanie brzmi: kto wylał wodę na podłogę? Jan. Jan to poprawna odpowiedź. Lista. 36. Laureatką jakiej olimpiady została Kinga? W przyszłym roku to ja muszę zostać laureatką Olimpiady Botanicznej. A nie ta nieokiełznana w swojej botanicznej wiedzy Kinga z 3. C. Wariatka. Biologicznej. Niestety to niepoprawna odpowiedź. Została laureatką olimpiady botanicznej. Ojej. Jezu, to jest co innego w ogóle. Dobra, to... Stracić przedmiot specjalny pod koniec punktu. Agnieszka. 72. Kto wyciął na patelni słowa „chciała mnie zabić”? Matylda. To poprawna odpowiedź. Kto określił nieukończony list najcenniejszym kawałkiem papieru? Chcę odszukać ten najcenniejszy dla mnie kawałek papieru. Anna. To poprawna odpowiedź. Basia. 90. Czyj cytat kończy ostatni dziennik Anny? Stachura? Niestety Stachura to nie jest poprawna odpowiedź. Ostatni dziennik Anny kończy cytat policjanta. W listach, Basia, musicie mi oddać po jednym przedmiocie specjalnym. Druga runda. Ola. 20. Kto przyrządzał śniadanie 3. dnia pobytu? Dzisiaj Anka robiła śniadanie. Nie mogę znieść, jak ona i Janek na siebie patrzą. Anna. Ostateczna odpowiedź? Anna, tak? To poprawna odpowiedź. W listach? 96. Kto użył w jednym ze swoich dzienników słowa gnój? Matylda? Matylda to poprawna odpowiedź. Okej. Agnieszka. 24. Co jest serem wśród serów? Ser wśród serów. Pan wśród wyrobów mlecznych. Hrabia ze szlachetnego rodu. Parmigiano Reggiano. To poprawna odpowiedź. Fabelna. 9. W jakiej olimpiadzie Anna uzyskała tytuł laureata? Z łaciny. Z łaciny to poprawna odpowiedź. Basiu. 5. Jakiej przyprawy nie lubił Jan? Nie wiem. To nawet ja wiem. Jan nie lubił soli. Musisz mi oddać swój przedmiot specjalny. Nienawidzona. Wiadro. Kolejna runda. Olu, zaczynamy. 2. Granica dawno została przekroczona. Którego sierpnia Jan napisał to zdanie? 2. Niestety napisał to 3 sierpnia. Anna podejrzewa, że jakie rośliny chciała obejrzeć jej portmonetka, uciekając z jej kieszeni. Może portmonetka uwolniła się z mojej torby, chcąc zobaczyć przydrożne i niezwykle malownicze Urtica pilulifera. Ale nie wiem, dobra, no może grzyby. Poprawna odpowiedź to Urtica pilulifera albo krzywa kuleczkowata. Excuse moi. No mam znaczyć, bo jest... Niestety odpadam z wyzwania. Będziesz musiała usiąść na ławce po skończeniu. Na jaki ból cierpiał Jan drugiego dnia? Na ból głowy. Zgadza się, poprawna odpowiedź. Do jakiego wirusa Anna porównała Matyldę? Jego dłoń, w którą wczepiona Matylda, jak jadowity wąż gotów kąsać, wbiła się jak wirus ospy prawdziwej, prowadząc jedynie do strasznej, nieuniknionej śmierci. Może do ospy? Prawdziwej. Do ospy prawdziwej, zgadza się. Kto nazwał kogo tchórzem 1 sierpnia? Matylda nazwała tchórzem Jana. Zgadza się, to poprawna odpowiedź. Olu, tracisz swój przedmiot. W listach odpada wyzwanie. Było miło. Nie polubiłeś z serem. Do jakiego szaleńca Anna porównała Matyldę drugiego dnia? Dobre wino.
Dobra, i Wika. Poprawna odpowiedź. Agnieszka. Jak ma na imię kucharz, który zdaniem Anny przyrządza najsmaczniejsze risotto? Nie wiem. Poprawna odpowiedź to Julio Boccarozzi. Boże. Niestety będziesz musiała mi oddać swój przedmiot specjalny. Fabella. Którego francuskiego poetę wspomina Anna w ostatnim dzienniku? Maluarda. Lamartina. Niestety będziesz musiała mi oddać swój przedmiot specjalny. Basiu. Jakiego kosmetyku użyła Anna drugiego dnia? Krem? Poprawna odpowiedź to szminki. Niestety będziesz musiała mi oddać swój przedmiot specjalny. Tylko Ola odpowiedziała poprawnie. Ładna patelnia. Patelnia. Będzie wstyd, jak raz przegram. Tabletki, podchłoneczka. Nie wiem, Agnieszka czy i Fabella nie mają już żadnego przedmiotu specjalnego. Basiu, ile ci zostało przedmiotów? 0? Czyli tylko Oli zostały jakieś przedmioty specjalne. Ale tylko 3. Olu, wybierz pytanie. 7. Kto spowodował śmierć Jana? Matylda. Jest to jedna z poprawnych odpowiedzi. zgadza się. O! Agnieszka, do jakich dwóch geniuszy porównuje Anna botanikę? Dobra, nie wiem. Do Kopernika oraz do Chopina. Niestety odpada Fabella. O kim mowa? Zbliżają się oni do końca swoich dni, a piękne bieszczackie góry wkrótce zapłaczą nad ich trupimi, bladymi ciałami. To jest mowa o ludziach, którzy umarli w Bieszczadach. Lub przekazywanych przez bezzębnych staruszków, którym doskwiera nuta reumatyzmu oraz starczy kaszel. Zbliżają się oni do końca swoich dni. Spróbuj przeformułować to pytanie, tę odpowiedź, bo jesteś... No, generalnie dopisała Anna w swoim dzienniku o tym, że jakby już ostatni artyści w Bieszczadach umierają i tylko jakby właśnie te dusze nad nimi płaczą. No chyba nie mogę ci tego niestety uznać. Mowa jest o bardzo starym pokoleniu Bieszczad, o staruszkach z Bieszczad, którzy wkrótce mają umrzeć. Basiu. 39. Imiona jakich dwóch greckich bogów wspomina Anna w notce z drugiego dnia? Erosie! Czy zawsze musisz być spowinowacony z Thanatosem, nawet w mojej miłości? Grecki bóg? Apollo, Zeusa. Erosa i Thanatosa. Niestety wygląda na to, że zarówno Agnieszka, Fabella, jak i Basia odpadają w tej rundzie z wyzwania. Ola... Gratulacje dla Ciebie. Gratulacje. Nie pozostawiłaś wątpliwości, że znasz najlepiej fabułę i że zdobyłaś najwięcej przedmiotów specjalnych. Zapraszam. Jest to immunitet, który możesz mi oddać przed głosowaniem lub go pozostawić. Wtedy będziesz bezpieczna w finałowej piątce lub też, jeśli mi go oddasz, będziesz bezpieczna w finałowej czwórce podczas głosowania sędziów. Jasne? Wracaj na swoje miejsce, Wistach, ty również. Zakończyliśmy wyzwanie, przechodzimy do tej mniej przyjemnej części, czyli Rady Plemienia. Zaprośmy sędziów. Sędziowie! Ktoś z Was zostanie dzisiaj 9. sędzią, a potem na finałowej Radzie Plemienia jeszcze pojawi się 10. sędzia, którego sędziowie sami sobie wybiorą. Dzisiaj sprawdziliśmy Wasze zaangażowanie w fabułę. Ola, zdobyłaś ten immunitet zachowując 3 przedmioty specjalne, czym zdeklasowałaś rywali. Pomimo tego, że wygrałam wyzwanie, nadal nie jestem do końca pewna, jak się zakończyła ta historia. Wiemy kto zabił, ale nie w jaki sposób. Jakie są Twoje podejrzenia na ten temat, Wistach? No na pewno coś tutaj jest z tymi grzybami, no. Ten Jan pewnie zjadł, Jan zjadł izotto i wykitował. Ale jak te grzyby znalazły się w tym izotto, to dziwne, że Anna nie zauważyła, że z tymi grzybami jest coś nie tak, skoro sama je zbierała i opisywała i wszystko, i były w 2 różnych wiaderkach w ogóle. No ale nie wiem, no nie czytałam wszystkich dzienników. Nie miałyście czasu, żeby strategizować.
Więc decyzję musicie podjąć od razu. To, że nie można strategizować przed radą, to jest na pewno wielkie utrudnienie, bo może zdarzyć się tak, że głosy będą troszkę przypadkowe i będzie zdanie podzielone. Więc myślę, że ta rada może być bardzo ciekawa. No myślę, że na tym etapie gry już nie ma innej opcji jak myśleć o finale i po prostu każda z nas powinna zagłosować na osobę, którą najmniej chciałaby w nim widzieć, po prostu. Ola, wygrałaś immunitet, masz potężny dylemat przed sobą, czy zostawić go na tę radę, czy zostawić go na finałową Radę Plemienia. Powiedz mi, czy podjęłaś już tę decyzję, czy wciąż się zastanawiasz? Nie, już podjęłam decyzję. Jakie są motywy podjęcia tej decyzji? Podjęłam decyzję, mogę już powiedzieć jaką? Że zostanę dzisiaj z immunitetem na tej radzie, na finałowej piątce. Dlaczego? Chciałabym się zabezpieczyć przed największym przypałem 6 edycji Robinsonów. Czyli wygrana finałowego immunitetu, ale odpadnięcie przed tym, jak go założysz. Tak. Basiu, czym będziesz się kierować w trakcie dzisiejszego głosowania? Myślę, że gdybym powiedziała jakoś jednoznacznie, czym będę się kierować, to już bardzo dużo mówiłabym o moim wyborze. No dobrze, w takim razie czas przejść do głosowania. Olu, masz immunitet, nie można na Ciebie głosować, masz pewne miejsce w finałowej czwórce. Pozostali są do dyspozycji, czas głosować. Ola, zaczynasz. Gdybyś była w finale, to było to największe nieporozumienie tej edycji. Mam Wasze głosy. Zanim przejdę do ich odczytania, jeśli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. Wynik głosowania jest ostateczny. Wybrana osoba musi opuścić Radę Plemienia. Przeczytam głosy. Pierwszy głos. Fabella. Mamy 1 głos na Fabellę. Basia. Mamy 1 głos na Fabellę, 1 głos na Basię. Basia. Mamy 2 głosy na Basię, 1 głos na Fabellę. 9. osobą wyeliminowaną z Robinsonów, nieukończony list, jest Basia. Basiu, podejdź do mnie spokojnie. Basiu, taka jest Twoja plemienia. Musisz odejść. Agnieszka, Fabella, Pista, Ola. Gratulacje, doszłyście do finałowej czwórki. Teraz odbędzie się rytuał przejścia, a następnie przejdziemy do finałowej Rady Plemienia. Tutaj pamiętajcie jeszcze o tym, że zanim dojdziemy do ścisłego finału, jedna z Was zostanie sędzią. I to sędziowie wybiorą, która z Was dostąpi tego zaszczytu bycia ostatnim sędzią. Po raz pierwszy wyeliminowanym nie przez uczestników, ale przez sędziów właśnie. Póki co wracajcie do domku i za chwilę pójdziemy na rytuał przejścia. Miłego dnia!
Bardzo mi się podobała fabuła, szczególnie jak przyjechaliśmy tutaj do domku, który jest taki odosobniony i całkiem od jakby cywilizacji i może tu się dużo fajnych, ciekawych rzeczy dziać i od razu czułaś taki klimat trochę horroru, jakiegoś kryminału. Myślę, że moja gra była bardzo dobra w tej edycji, może trochę przeliczam, no ale biorąc pod uwagę to, że było dużo głosów na mnie od samego początku, pierwsza, druga, trzecia rada, ja myślałam, że lecę praktycznie, bo myślałam, że ktoś już na mnie uwziął z tych ludzi, którzy nie widzą mnie dalej w grze. I myślałam, że te głosy tak pójdą, że... Znaczy coś na tym stało, że ludzie myśleli, że chcą mnie wywalić, że chcą akurat, żebym ja poleciała na radzie. Myślę, że Ola jest absolutnie takim czarnym koniem tej edycji. Przyjechała tutaj po raz pierwszy, nawet nie wiedziała, czym jest rytuał przejścia i może ciągle jeszcze nie do końca rozumie, czym ten rytuał przejścia będzie, a no, świetnie sobie radziła w wielu, wielu wyzwaniach i teraz doszła do F4. Ugotowała risotto. Niczego nie podejrzewała. Ale ja wiedziałam, że to ma być mój ostatni posiłek. Uczta! To koniec? Trochę miałeś pecha na początku gry, myślę, że odpadłeś. Gdyby nie to, to myślę, że spokojnie moglibyśmy dojść gdzieś razem dalej. Szpon sprawia wrażenie bardzo spokojnego człowieka, ale jak się z nim porozmawia, to ma też mega poczucie humoru, myślę. No i trochę faktycznie miał pecha na początku, ale też szkoda, że nie zawalczył bardziej, bo myślę, że ta rada też mogłaby zupełnie inaczej wyglądać, jakby postarał się złapać z nami lepszy kontakt. Ty wiesz, że ty musisz bardziej uważać, co przy kim mówisz. Ale tak generalnie to masz śliczne włosy i uwielbiam cię. Poju nie zdążyliśmy razem zagrać, ale zawsze bardzo miło patrzyło się na twoje stroje. Mam nadzieję, że wszystkie twoje przepowiednie starota się spełnią i będziesz bardzo szczęśliwy. Nie miałam szansy być z tą na jednej radzie niestety, ale w życiu prywatnym bardzo polubiłam Bogdana. Szkoda, że nie wylosowaliśmy jednego plemienia wtedy na tej podwójnej radzie, bo ja bym Bogdana totalnie pociągnęła wyżej. Dziękuję za pędzel, dziękuję, to była jedyna osoba, która była ze mną szczera. No, Eble była pierwszą osobą, z którą rozmawiałam o strategii i myślę, że bardzo fajnie się dogadałyśmy. Ja bardzo lubię grać z Eble już od poprzednich edycji i bardzo żałuję, że tym razem ta gra była taka krótka. Ja ci, Damian, mówiłam, lay low. Ty totalnie nie umiesz w lay low. No, ale za to masz top 1 poczucie humoru, także spoko. Damian, jesteś drugą wyeliminowaną osobą z drużyny bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że następnym razem będziesz bardziej na siebie uważać. Bardzo miło było z tobą zjeść obiad. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Nafia jest najkochańszą osobą na świecie i tak bardzo nie chciałam, żeby odpadła, bo strasznie ją polubiłam. Nafia jest cudowna, jest takim słoneczkiem i było mi strasznie przykro, że odpadła. Levi, ile ty krwi napsułaś ludziom w tej edycji. Prawie każdy się ciebie bał, nie wiedział co ty masz, co nie masz. I myślę, że to też zarzutowało na tym, że nie doszłaś do finału, bo wszyscy się ciebie bali na ostatnich radach. Personalnie zupełnie nie mam nic do ciebie, myślę, że jesteś bardzo ciekawą osobą. Byłaś jedyną alternatywą, żeby odpadł ktoś inny niż moi sojusznicy, więc jakby wiedziałaś, że namawiam na ciebie ludzi, więc nie dziwię się, że ty chciałaś namówić ich na mnie, ale no hard feelings.
Seki, to nie jest tak, że ty mnie okłamujesz, ja nie widzę, że ty mnie okłamujesz, ja widzę, że ty mnie okłamujesz, ja widzę, że ty mi nie mówisz prawdy, ja widzę, że ty chcesz mnie wyrzucić, to nie jest tak, że ty chcesz mnie wyrzucić i ty zostajesz w tej grze, no sorry. Sekir, bardzo żałuję, że odpadłeś tak wcześnie, bo bardzo chciałam wyrzucić Wistach na ostatniej radzie, a nie mogłam tego zrobić, bo byłby lamerski finał. Jakby nie było ani ciebie, ani jej. Mam wrażenie, że trochę nie miałaś woli walki i tego ci zabrakło. Basia, ja cię prywatnie lubię, ale w grze no nie do końca. Ale tak generalnie to no, miło się z tobą spędza czas. Sędziami są Szpon, Poju, Bogdan, Elblaj, Damian, Sanafia, Liwaj, Sekir oraz Basia wyeliminowano na ostatniej Radzie Plemienia. W tej edycji macie do podjęcia jeszcze jedną bardzo ważną decyzję. To nie jest kompletny skład sędziowski. Wybierzecie jeszcze jedną osobę, która do Was dołączy jako 10., ostatni sędzia. Spora decyzja, 4 możliwości. Jakie kryteria macie do tego wyboru? Damian. Kryterium, jakim ja się kieruję, jest przebieg rozgrywki i czym kto się kierował tak naprawdę w trakcie gry, ale także jakby moje osobiste preferencje na podstawie tego, z kim ja miałem pewnego rodzaju układ bądź kontakt. Mój wymarzony finał na pewno zawiera w sobie Fabellę. Szpon, Ty odpadłeś jako pierwszy, więc stosunkowo mało miałeś czas, żeby rozmawiać z tymi zawodniczkami o grze. Czułem się bardzo dobrze, było to mało stresujące i bardzo zabawne. Podoba mi się odpadanie jako pierwszy. Sanafia, czy już wiesz, na kogo zagłosujesz na zwycięzcę? Nie. Co będzie więc decydujące? Decydująca będzie mowa finałowa oraz odpowiedzi finalistek na pytania zadane przez sędziów. W takim razie zaprosimy teraz finalistów. Agnieszkę, Fabellę, Olę oraz Wista. Witam Was. Prawie na finałowej Radzie Plemienia. Dla 3 z Was będzie to finałowa Rada Plemienia, dla jednej nie. Sędziowie zaraz zadecydują. Każda z Was może powiedzieć 3 zdania, dlaczego nie warto Was eliminować przed finałem. Zacznijmy od Agnieszki. Myślę, że miałam dobrą grę. Jeżeli dopuścicie mnie do finału, to na pewno postaram się Was o tym przekonać. Natomiast tak czy siak chciałam Wam wszystkim podziękować za wspólnie spędzony czas. Dla mnie było bardzo miło, mam nadzieję, że dla Was też. Fabella. Ja również chciałam Wam podziękować za wspólną grę i za spędzony czas. Uważam, że moja gra i moja strategia też okazała się całkiem dobre, skoro w zasadzie na 6 na 7 lat plemienia, na których byłam, wszystko potoczyło się po mojej myśli i odpadła ta osoba, którą chciałam, i skoro w finałowej 4 są 3 osoby z 4, które chciałam w niej widzieć od samego początku gry. Także ja jestem zadowolona, a co Wy sądzicie, to już jest Wasza decyzja. Ola? Ja już dzisiaj pokazałam, że ufam sędziom, że podejmą dobrą decyzję. Nie będę Wam jeszcze dziękować za dobrą grę, mam nadzieję, że podziękuję w finale. Ja myślę, że dotarcie do tego momentu kosztowało mnie bardzo dużo krwi, łez, wysiłku i ciężkiej gry. I szkoda by było, żebyście wyrzucili mnie przed finałem i nie zobaczyli wszystkiego, co dla Was przygotowałam. Tak. W takim razie sędziowie, przypominam, nie głosujecie jeszcze na zwycięzcę. Głosujecie na osobę, która odpada, która zajmie miejsce 10. sędziego. Jasne? Czas więc przejść do głosowania. Szpon, rozpocznij.
tak wygląda. O! To jest idealny głos na najkrótszy nick ze wszystkich. Może jednak zostawię sobie ten finał na ciekawsze rzeczy. Mam głosy sędziów. Ta z Was, która zdobyła ich najwięcej, zostanie wyeliminowana jako 10. i dołączy do sędziów jako ostatni sędzia. Przeczytam głosy. Pierwszy głos Wistach. Mamy 1 głos na Wistach. Fabella. Mamy 1 głos na Wistach, 1 głos na Fabellę. Agnieszka. Mamy po 1 głosie na Wistach, na Fabellę oraz na Agnieszkę. Bardzo nietypowy głos. Super. Jest napisane O, Z kropką. a tutaj jest Ola. Wnioskuję więc, że Ola ma 1 głos. Fabella. Fabella ma 2 głosy. Agnieszka. Po 2 głosy ma Fabella, Agnieszka. Ola i Wistach mają po 1 głosie. Fabella. Mamy 3 głosy na Fabellę, 2 głosy na Agnieszkę, po 1 głosie na Wistach oraz na Olę. 10. osobą wyeliminowaną z Robinsonów nieukończony list oraz ostatnim sędzią jest Fabella. Fabella. Niestety muszę zgasić ognię. Fabella. Tak zadecydowali sędziowie. Fabella, przejdź na ławę sędziów. W listach Ola, Agnieszka, jesteście w finale. Dam Wam teraz kilka minut czasu, a następnie każda z Was wygłosi mowę finałową. Jestem strasznie zła, nienawidzę ich wszystkich. Wywalę ich jeszcze kiedyś. W sensie, jakby... Nie chcę nic mówić w finale, bo to nie było to, czego chciałam i jakby uważam, że w nagrodę za to, że doszłam do finałowej 4, przynajmniej powinnam nie musieć być sędzią. Uważam, że ogólnie bycie sędzią jest najbardziej upokarzającą częścią tej gry i zawsze było takie moje zdanie. Jeszcze bycie ostatnim sędzią to już w ogóle jest jakiś dramat. Nie, ogólnie wyjazd był fajny, podobało się. Ogólnie było spoko. Ach, tragedio. Losie greckich bogów, a od dzisiaj i moim. Kto by się spodziewał, że zguba będzie czyhać w najmniej spodziewanym momencie? Teraz każda z Was wygłosi mowę finałową, a następnie przejdziemy do pytań sędziów. Rozpoczniemy od Agnieszki. Okej. No to witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że pozwoliliście mi na to, żeby stanąć tu przed Wami i powiedzieć coś o mojej grze. Starałam się od samego początku zawierać jak najlepsze kontakty z różnymi osobami, żeby w razie, kiedy rada potoczyłaby się nie po mojej myśli, mieć jeszcze dużo osób innych, z którymi mogłam współpracować. Udało mi się to, zwłaszcza, że jestem w finale z 2 osobami, z którymi na początku wcale nie miałam sojuszu, a mimo to potrafiłam się z nimi dogadać. Myślę, że takie podejście było też dobre pod kątem strategicznym, ponieważ doprowadziło mnie tutaj, a jednocześnie starałam się grać tak, żeby nie wystawiać się zbyt mocno na celownik. Dziękuję Wam bardzo za grę i za mile spędzony czas na tej edycji. Dziękujemy Agnieszce za mowę. Ola, Twoja kolej. To
jak wspominałam już wcześniej, chciałam Wam teraz podziękować bardzo za grę. Spędziłam z Wami naprawdę wspaniałe 8 dni, świetnie się bawiłam. Przed przyjazdem tutaj nie sądziłam, że Robinsonowie to jest taka fajna gra. Myślę, że prowadziłam dość ciekawą grę. Chociaż może to tak nie wyglądać, bo ani razu nie znalazłam się na celowniku, więc ciężko jest zrobić takie naprawdę ładne posunięcie, które wszyscy zobaczą. Nie ze wszystkimi też z Was miałam okazję zagrać na początku. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że byłam bardzo zaangażowana w grę, zwłaszcza po wczorajszych 2 wyzwaniach. Mam nadzieję, że z Wami że Wy też się dobrze ze mną bawiliście. No i to jest chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że to Wy powiecie, co Was interesuje w mojej grze. Czas na ostatnią mowę końcową. W listach zapraszam. Wiecie co, jest takie przysłowie. Nikt nie wyrzuci wam sojusznika, jeżeli wcześniej wyrzucicie go sami. Moją strategią było eliminowanie każdego człowieka, który może mi zagrozić i każdego dużego sojuszu, jaki pojawi się na mojej drodze. To nie może być tak, że ktoś inny będzie podejmował decyzję. Na początku gry uformował się duży sojusz, który wspólnie razem stwierdził, musi wyrzucić szpona. No, duży sojusz nie może być dużego sojuszu. Duży sojusz trzeba rozbić. Rozbić duży sojusz chciałam już na następnej radzie, dużego sojuszu nie udało się rozbić na następnej radzie, ale ja już wtedy pokazałam się jako taki człowiek, którego każdy człowiek może użyć do rozbicia jakiegoś sojuszu, który chciałby właśnie w taki sposób się pozbyć, tak? Może jestem zbyt pewna siebie w tym momencie i to może się Wam nie podobać, ale ja miałam kontrolę na tym, co się działo na właściwie każdej radzie plemienia, poza tym slow startem, prawda? Bo to, co się stało ze szponem i to, co się stało z bojem, no to przepraszam bardzo, to był slow start właśnie. No, Wy macie swoje poglądy na grę, więc liczę, że zadacie mi pytania i możecie ode mnie wyciągnąć wszystkie informacje na temat, co się działo, żeby upewnić się, że mogę być godnym zwycięzcą tej edycji. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za mowy finałowe. Teraz przejdziemy do pytań sędziów. Ton, zaczyna. W listach. Lubisz awokado? Szponie, bardzo lubię awokado. Dziękuję. To wszystko. Poju, Twoja kolej. Chciałbym Was zapytać o jakiś moment w grze, z którego jesteście najbardziej dumna. Myślę, że najbardziej jestem dumna mimo wszystko z wywalenia Damiana. Wiedziałam, że jest bardzo dominującą osobą i że tak długo jak jest w grze, tak długo ja nie będę mogła rozwinąć skrzydeł. To jest ciężka rada, ponieważ porywamy się trochę z motyką na słońce. Damian jest takim słońcem, a my biegamy z motyką. Jak to się uda, to będzie wow. A jak się nie uda, to będzie... To znaczy, ja jestem dumna z bardzo wielu rzeczy w tej grze, ale paradoksalnie to nie jest do końca to, czego się spodziewasz. Ja jestem bardzo dumna z przebiegu tej rady, na której odpadłeś. To nie może być tak, że 2 rady z rzędu i nie będzie żadnego zamieszania spowodowanego moją osobą, bo to wtedy wychodzi, że ja jestem +1 i tylko głosuję tak, jak inni mi każą, tak? Ja nie ogarniam, co w listach. A co zrobił Damian? A w listach to w ogóle o co chodzi w ogóle? Chciałaś na mnie głosować, powiedziałaś jej prywatnie o tym, że chcesz na mnie głosować. Jeżeli zrobisz to, spoko, ja wylecę. Dla mnie dobry moment w grze zaczął się od czwartkowego poranka. To był dzień licytacji. I udało mi się wtedy przekonać Damiana, żeby wylicytował 3. przedmiot, zabrał mnie ze sobą do restauracji. Jeżeli Ci się uda, wrzuć kopertę z kartą z napisem 0 do właściwej skrzyni, a otrzymasz ukryty immunitet. Albo Damian odpada, w co wątpię, albo gram super sojuszniczkę Damiana i nigdy nie widzę tego immunitetu, ale może dochodzę do F5. Agnieszka, do Ciebie bardzo długo się zastanawiałem, jakie zadać Ci pytanie, bo nie rozmawialiśmy ze sobą sam na sam w ogóle, ale mam do Ciebie pytanie o rozmowę z Sekirem. O krzyczenie na Sekirę. Jestem bardzo ciekaw, co mu wtedy powiedziałaś. Jeśli nie chcesz mówić, to nie mów, ale jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało. No wiem. Chcesz mi coś powiedzieć. A ty co, zawsze będziesz tym pieskiem Damiana? I +1? Jestem pieskiem Damiana. Tak, jesteś pieskiem Damiana, bo Damian ci kazał tak głosować na Ebla i ty zagłosowałeś na Ebla. Nic mi nie kazał. Jasne. Bałam się, że trochę stał za tym Damian, ponieważ wiem, że on obawiał się Elblaj, bo słyszał od Wistach, że Elblaj chce na niego głosować. No i trochę wrzucałam Sekirowi, że właśnie jest pod mocnym wpływem Damiana, że sam nie potrafi myśleć i że jest takim jego pieskiem. Tak było. No i po jakiejś godzinie krzyczenia na niego zorientowałam się, że to faktycznie jakby to jednak nie był wpływ Damiana, tylko po prostu wytłumaczył mi to, że to dla jego gry też było po prostu lepsze wywalenie Elblaj. Przede wszystkim gratuluję Wam zajścia tak daleko.
A mam pytanie do Oli o historię z Sanafią. Więc ja się bardzo bałam Sanafi. Wydawało mi się, że ona jest końcówką w każdym sojuszu, tą lepszą końcówką. Nie Sanafia, bo Sanafia siedzi u siebie na górze w pokoju, rozsadzona na tym łóżku jak taki król, jak Don Vito z Ojca Chrzestnego. W końcu po zastanowieniu łaskawie skiwa głową i podaje swój pierścień do pocałowania i wtedy już Agnieszka wie, że ma błogosławieństwo i może bezpiecznie zagłosować na Damiana. Myślę, że będziesz zawiedziona, bo nasze rozmowy tak nie wyglądały. Mam do was kilka pytań, bo tak naprawdę każda z was kojarzy mi się z troszkę innym aspektem tej gry. Są 3 główne aspekty. Aspekt wyzwań, aspekt socjalny oraz aspekt strategiczny. Agnieszka, ty mi się kojarzysz z takim aspektem typowo wyzwaniowym, czego się zupełnie po tobie nie spodziewałem. Natomiast wyzwania w twoim wykonaniu były naprawdę fantastyczne i świetnie się je oglądało. Ja lubię gadać, jak coś robię, bo nie muszę się skupiać tylko na jednym. Moja piłeczka się rusza, jak zmieniam nogę, no to jest no, że się skupiam, mi się ręce trzęsą. Planowane. Będzie mało czasu na strategię. Zależy mi na sprawdzeniu samej siebie w kolejnym immunitecie. Na którym jesteś roku w tym wietnamskim? Na 3. Przyznam, że sama jestem trochę zaskoczona, że dobrze mi idzie, bo no właśnie zawsze byłam jakby osobą słabą fizycznie, nie chodzę na siłownię, nie biegam ani z tych rzeczy. Doceniłam trochę ten aspekt gry i stwierdziłam, że warto będzie też się w nim postarać, bo jednak taki immunitet na szyi to jednak duża sprawa. Teraz przejdźmy do aspektu socjalnego i aspektem socjalnym w moim mniemaniu oczywiście jest Ola, która była z waszej trójki, nie chcę nikogo tu obrazić, była najbardziej wyrazistym zawodnikiem, jeśli chodzi o socjal, jeśli chodzi o sposób bycia. Funkcja parabola całkująca, czy całkująca, rosnąca, jak ptaki odlatująca, w bańce siedząca. Tutaj jest aborcja, potrójna aborcja, aborcja do końca. Ja przed przyjazdem tutaj myślałam, że gra socjalna będzie moim jedynym atutem, ponieważ jest to jedyna rzecz, która mi dobrze wychodzi, ale się okazało, że właśnie, że jestem w stanie też przeprowadzić grę pod względem strategicznym. Jestem właśnie z tego bardzo dumna. Nie była to oczywiście gra idealna, ale jestem naprawdę z siebie zadowolona z tego, jak to wyszło z przebiegu prawie całej edycji. I chciałam też zauważyć, że wyzwania też mi szły dobrze. No, Ola wygrała ze mną na ręce. To było super. Znaczy, nienawidzę tego wyzwania. Wistak, jesteś ostatnio na ławce, więc ostatnie pytanie do ciebie, jeśli chodzi o takie pytania indywidualne. Strategia to jest coś, co było, mi się wydaje, przynajmniej twoim tutaj głównym konikiem. Mam większość. Głosuję z większością. Głosuję z większością. Ja mam wszystko pod kontrolą. Każda jedna osoba ze mną rozmawia i aktualnie chce mieć mnie po swojej stronie. Wyzwania nie są w ogóle ważne, bo jeżeli jesteś w stanie ugadać się z ludźmi na to, żeby cię nie wywalali, to immunitet nie jest ci w ogóle potrzebny. Także wyzwania, w sensie, to jest bardzo, bardzo fajne pokazać, że potrafisz coś zrobić poza rozmawianiem z ludźmi, ale no ja nie potrafię robić niczego poza rozmawianiem z ludźmi, także... Cześć dziewczyny, gratuluję finału, oczywiście wszyscy. Uważam, że to bardzo dobry kobiecy skład, jestem z tego bardzo dumna. Jezus Maria. Gratuluję. Skład ziemniaków. Mam poczucie takie wewnętrzne, że mimo wszystko Ola była trochę pod Wistak. Znaczy, że Wistak tym zarządzała, aczkolwiek Damian uważał inaczej z tego, co zrozumiałam. Przejdę do Agnieszki. No, ja z tobą byłam najbliżej i mniej więcej wiem, co się działo w twojej grze do momentu, gdy odpadłam. Powiedziałaś mi przed radą, że masz to HI, że wiesz, że będą na mnie głosy, ale że w sumie nie wiesz, czy odpadnę, czy nie. Ja byłam bardzo pewna siebie, stwierdziłam, że na pewno nie odpadnę, ale zaproponowałaś mi użycie HI swojego, na mnie. I czy byś faktycznie go użyła, jakbym się zgodziła? Powiem Ci, że bardzo się nad tym zastanawiałam i po prostu przed radą też jakby zastanawiałam się, też nie byłam do końca pewna, czy dziewczyny są na pewno szczere jakby z Wistach, czy z Tobą. Myślę, że jakbyś mi powiedziała, że w sumie nie jesteś pewna i że myślisz, że będą na Ciebie głosy i byś powiedziała, żebym użyła na Tobie to HI, to myślę, że możliwe, żebym to zrobiła, bo po prostu miałyśmy na tyle dobry sojusz, że mogłoby mi się to opłacać. Cześć finalistki, zaczniemy od Wistach. Dlaczego nie powinnaś wygrać tej edycji? Myślę, że ci ludzie, którzy nie zagłosują na mnie na to, że powinnam wygrać tę edycję, uważają, że moja gra była zbyt taka
pokazowa, zbyt na pokaz i że dużo gadam, a tak naprawdę nic nie robiłam. To może teraz Ola powie, dlaczego Wistach powinna przegrać. No według mnie gra Wistach była trochę nudniejsza. Agnieszka, dlaczego Wistach powinna przegrać? No myślę też, że Wistach jest taka, mówi, że jest taka super ciekawa. Według mnie oprócz faktu tej szopki właśnie, żeby wywalić Elbla i że ją nie traktują poważnie, tak naprawdę nie była ta gra jakoś super ciekawa. Okej, dziękuję. Oczywiście, bardzo wam gratuluję. Bo jesteście super trójką na ten finał. Kiedy to było, kiedy właściwie stało się to, że razem zadecydowałyście, że ja na pewno nie idę do finału i że dalej przechodzi Fabela, bo to widzę, że to była wasza taka decyzja. Ta finałowa trójka już była wcześniej ustalona, przepraszam bardzo, że ja tak powiem. I nie chciałyśmy cię do niej wziąć, no nie lubię mówić takich rzeczy, ale no tak to wyglądało. To finałowe wyzwanie wyglądało tak, jak wyglądało, że współpracowałyśmy, żeby cię pokonać, bo myślałyśmy, że masz mocną pozycję wtedy. Wistach, opowiedz mi o tym, bo moim zdaniem w tej grze, żeby mieć sojusznika, to naprawdę super. No w sensie, no masz... Znaczy na pewno miałaś Olę i to było dla ciebie takim oparciem, myślę, ale bardzo mnie zastanawiało to, dlaczego wyrzuciłaś właściwie Elblay. Jeżeli ktoś ma ci wywalić sojusznika, to tylko ty możesz być tą osobą, tak? No nie może być tak, że ktoś inny wywala twojego sojusznika, to ty robisz blindside'a na sojusznika, inaczej to w ogóle, to czemu twój sojusznik odpada, jeżeli ty o tym nie wiesz, nie? No więc wydaje mi się, że dlatego. Gratuluję wam dojścia do finału. Jestem dumny z waszej gry, wszystkie 3 na mnie zagłosowałyście i obiecałem, że nie będę żywił żadnej urazy wobec osób, które na mnie zagłosują. Zacznę od takiego wstępu fabularnego, który jest jednocześnie komentarzem do waszej gry i tego, jak postrzegam waszą grę na przestrzeni edycji. Dawno temu wydarzyła się zbrodnia w tym oto domku. Była tutaj Matylda, którą na tej Radzie Plemienia jest w Wistach, która jest zdolna zrobić absolutnie wszystko, żeby zabić, pozbyć się swoich zagrożeń. Przyjechała tu ze swoim chłopakiem, którym w tym momencie ufa swojej dziewczynie, ale jednocześnie jest trochę tchórzem, który w kluczowych momentach wpada w paranoję i nie do końca pokazuje, jak naprawdę twardy jest. Do tego jest Ania, która jest tutaj według mnie Agnieszka. Para Matyldy i Jana przyjechała tutaj, żeby ją zabić. Nie udało im się to. Według mnie ta historia, która wydarzyła się wcześniej w tym domku, której mogliśmy tajemnicę odkrywać, no wiadomo, skończyła się tak, że umarł Jan. Dlatego widzę tutaj podobną analogię na Radzie Plemienia, bo w moich oczach dziewczyny przypadkiem troszeczkę Jana zdeklasowały, ale to jest moje zdanie na temat tego, jak wypada ta Rada Plemienia. Były jakby zazdrosne na początku o niego, bo i Wistach, i Agnieszka chciały grać z Olą, ale jednocześnie to one wyszły jakby naprzeciw i ofiarą stała się ta trzecia osoba. Dziękuję sędziom za bardzo ciekawą finałową Radę Plemienia. Dziękuję finalistkom. Któraś z was dostąpi zaszczytu otrzymania tytułu zwycięzcy. Ja już nie będę przedłużać, tylko zaproszę do głosowania. Głosujecie tym razem na zwycięzcę. Nie eliminujecie nikogo, głosujecie na osobę, która wygra. Jasne? Czas głosować. Szpon, jako pierwszy sędzia, rozpocznij. Głosuję na jednego słusznego zwycięzcy. Więc uważam, że ta osoba powinna wygrać, ale tak najważniej to nie wiem, kto powinien wygrać. Ej, to jest naprawdę bardzo ciężka decyzja. Myślę, że zasługujesz po prostu na to. No oczywiście nie, ja zasługiwałam bardziej, ale... No mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak, że osoba, na którą zagłosuję, nie wygra. Że w końcu być może przyłamię tę klątwę i uda się faktycznie wygrać najlepszej. Według mnie jest to Ola, ale wszystkie finalistki były naprawdę mega. Głosuję na Wistach, ponieważ była w bardzo słabej sytuacji, ale wykaraskała się z niej i obrała bardzo dobrą strategię. Mam wasze głosy, sędziowie.
Czas je przeczytać i ogłosić zwycięzcę 6. edycji Robinsonów Nieukończony list. Pierwszy głos. Wistach. Mamy 1 głos na Wistach. Ola. Mamy 1 głos na Olę, 1 głos na Wistach. Wistach zostałaś skreślona na tym głosie, a głos jest na Agnieszkę. Po 1 głosie mają wszystkie finalistki. Wistach. Mamy 2 głosy na Wistach, po 1 głosie na Olę i Agnieszkę. Ola. Wistach i Ola mają po 2 głosy, Agnieszka ma 1 głos. Agnieszka. Mamy kolejny remis. Po 2 głosy Wistach, Agnieszka oraz Ola. Agnieszka. Mamy 3 głosy na Agnieszkę, 2 głosy na Olę, 2 głosy na Wistach. Wistach. Mamy 3 głosy na Agnieszkę, 3 głosy na Wistach, 2 głosy na Olę. Pozostały jeszcze 2 głosy. Wistach. Są 4 głosy na Wistach, 3 głosy na Agnieszkę, 2 głosy na Olę. Pozostał 1 ostatni głos. Zwycięzcą Robinsonów Nieukończony list jest Wistach. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo dobry finał. Po kolei. Nie byłaś tą osobą. Widziałam, że bawiło Cię to, jak właśnie w taki emocjonalny sposób wywalasz następne osoby i Ty mi bardzo zaplusowałaś, ponieważ reszta była bardzo taka chłodna i wykalkulowana. Gratuluję Pani zasłużonym zwycięstwem. Nie byłem przekonany przed finałem, na kogo zagłosuję, ale bardzo imponuje mi Twoja pewność siebie i to, jaka byłaś pewna swoich odpowiedzi. Oczywiście. Wszystko przez pędzel. Zaczynam to powiedzieć. Po właśnie tych mowach teraz i po pytaniach wydaje mi się, że Wistach zasługuje, żeby powiedzieć. Nie wiem, co mam Ci powiedzieć w listach. Ciebie najbardziej lubię. Zagłosowałaś na mnie, czy nie? Ja jeszcze pytam tak na przyszłość. Nie zagłosowałaś na mnie, nie? Głosuję na Wistach, ponieważ była w bardzo słabej sytuacji, ale wykaraskała się z niej i obrała bardzo dobrą strategię. Uważam, że jej posunięcia były bardzo trafne i że zasłużyła na zwycięstwo. Możesz pocałować mój wygrała. Teraz ja twój, bo to był piękny występ. Sama Sanafia! Jestem w Wistach, mam 18 lat i przyjechałam z Londynu. To nie jest prawda. Wszyscy szukają śrubokrętów, tylko Wistach poszła po wodę. W pierwszej radzie trzeba lay low. Na pierwszej radzie trzeba leżeć nisko. Uważam, że Wistach jest bardzo głodny na eliminacji. Damian mnie nienawidzi, pokazuje to na każdym kroku. A jak ja ją zobaczyłem, jak przyjechała na tych Robinsonów, matko święta, ten obłęd w jej oczach, to było coś niesamowitego. W tej grze on cały czas mówi jakieś rzeczy typu: o, Wistach będzie chciała was wywalić. Patrzę na nią, a ona po prostu, jej oczy z gałek wyskakują. Tak tylko myśli, kogo by tu wyrzucić, kogo by tu wyrzucić. Wszyscy się pytają: Basia, ale co tam jest napisane? Ja nie wiem. Co ja o tym myślę? To jest outrageous. Poprawna odpowiedź to urtica pilulifera albo krzywa kleczkowata. Wstępny plan jest taki, że 4 osoby głosują na Bogdana, ty głosujesz na Poja. To nie może być tak, że 2 rady z rzędu i nie będzie żadnego zamieszania spowodowanego moją osobą, bo to wtedy wychodzi, że jestem +1 i tylko głosuję tak, jak inni mi każą, tak? Ja mam wszystko pod kontrolą, każda jedna osoba ze mną rozmawia i aktualnie chce mieć mnie po swojej stronie. Tam, gdzie 3 się kłóci, tam Wistach korzysta. Czy wiecie, że woda gotuje się szybciej, jeżeli przykryjecie garnek pokrywką? Jest obojętnie, kto z nich odpadnie i wszyscy odpadną. Gdyby była podwójna rada, to wywaliłabym 2 z nich. Jak była potrójna, to wszystkich 3. O Boże! Jakaś cieszy. O Jezu, wygrałam coś! Fajnie ten grzybek, nie? Wygrałam coś! Wy mi wszyscy mówicie, co ja mam robić, nie? Nie będziecie mi mówić, co ja mam robić, ja wszystkie wasze plany rozwalam w tym momencie.